Dobrze, to my postaramy się bardzo, bardzo ostrożnie dotrzeć do Czarnej Białostockiej i ewentualnie dzwoni, jak macie zamiar poczekać tam na nas. Dobrze, oczywiście, bo będziemy czekać na skraju tej strefy chociażby, no. Tak jak się umówimy, no będziemy za moment w jakiś tam, nie wiem, pół godzinki nas. Oni będą pierwsi tam wchodzić, ale to są 2 samochody tych aktywistów. Może i tak, bo wiesz, jak będą 3 samochody, też warto się rozdzielić trochę, tak? Tak, Być w kontakcie. bo jakby przede wszystkim, wiesz, im zależy na tym, żeby nie sprowadzić absolutnie żadnego, wiesz, podejrzenia, No. że tam te osoby się znajdują. No. To może lepiej... Asia, to tak jak wtedy ja czekałam na, wiesz, na tą grupę. Natychmiast się pojawił jakiś społeczny patrol. A to się cały czas zdarza przy tej Zdarza granicy. się. Stanął samochodem takim, wiesz, oklejonym z jakiejś firmy. Myślę sobie, Boże, co ten osiłek chce ode mnie? Wyszedł, wiesz, taki, z telefonem i mówi, no tak, że wiesz, dzwoni na policję, bo ja na pewno chcę uchodźców wywieźć stąd. Dlaczego ja się tak kręcę? On mi widzi. On Wziął cię za przemytnika ludzi? Ja go później skupiłam. Także wiesz, te dane też mówią, że ludzie bardzo sprzyjają, tak? I natychmiast dzwonią i widzą coś podejrzanego. Ale oczywiście, że tak. Ja myślę, że takich osób, które pomagają, gdzieś tam wynoszą wodę czy jedzenie, to jest garsteczka. Albo w ogóle. Nie no, trochę jest. Trochę jest. Przecież nawet w tej strefie, czy Takaja, czy inni mieszkańcy, którzy no ratują, jak się da, tych ludzi. Graniczne pytanie. A jak pani tu trafiła? A ja mówię, wie pan co, taki ham. I patrzę, że tutaj Straż Graniczna stoi. Pomyślałam sobie, zajrzę. Co tu się dzieje? Co, oczekiwał, że mu odpowiesz? Natomiast jak, wiesz, jak mu powiedziałam, odchodząc już, proszę pana, mam nadzieję, że nie odeślecie ich na granicę, nie wywieziecie. Nie słyszę. Ja mówię, mam nadzieję, że nie wywieziecie ich znowu na granicę. Nie słyszę. Tak, oni tak samo nie słyszą, jak oni chcą wnioski złożyć. To są jacyś tajemnicy. Stoi jakiś? Następnie skręć w lewo. Sprawdź, gdzie mech rośnie. Skręć w lewo. I na Następnie północny zachód. jedź dalej prosto. Następnie skręć łagodnie w prawo. Za 200 metrów skręć w prawo. Ja tak wszystkim podparłam, i Monice, i Maćkowi, bo tak nie miałam czasu wrzucać tych tekstów do netu, że już i Monia, i Maciek się wściekli. Maciek chyba od rana, od 12 była konferencja o tym meczu charytatywnym dla Białorusinów. Wygląda, że to przez większą część to oczekiwania. Może do Salezjanów. To jest ten młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Tak się powoli zastanawiam, czy ja jutro w ogóle będę w jakiejkolwiek formie. Bo to dopiero, Asia, początek, bo jeśli oni ich No znajdą, ja wiem, to będzie jeszcze kolejne ze 3 godziny. oczywiście. No ale cóż, no nie ma wyjścia. No już jak zaczęłyśmy, no to już trzeba czekać teraz, no. Chyba, że ich nie znajdą. Już dla mnie istotne jest też, że my dajemy jakieś tam oparcie tym aktywistom, No. że oni się dzięki temu czują troszkę pewniej. Przecież i tak, to jakby cały ten wysiłek spoczywa na ich barkach. Oni to wszystko dźwigają. Wyobrażasz sobie, w jakim oni stresie są tam? Szukamy.
szukają ich w lesie. Jedziemy do Was, jak nam wyślecie pineskę i mamy propozycję, że tak powiem, na to, co można dalej zrobić. A propos tego, że się dowiedzieliśmy też, że po prostu o tym przypadku została poinformowana SG przez UNHCR i moim zdaniem powinniśmy się po prostu dowiedzieć w trybie interwencyjnym, co się z tymi dzieciakami dzieje, bo jeżeli one po prostu nie zostały zabrane z tego lasu, to może być po prostu tak, że one, że wiesz, że te telefony, mogło się różne po prostu rzeczy wydarzyć. Jak chcecie i jeszcze macie siłę, to Tak. możecie nam wysłać pineskę, jedziemy do Was z Wami rozmawiać. Dobra, my jesteśmy w tej chwili w Różanym Stoku. Pod Różanym Stokiem. Zaraz się zastanowimy, w którym miejscu, żebyście nie błądzili za bardzo. Będziemy na Was czekać. Czy tutaj, żeby No dobra, to albo Tutaj niech Dobra. przyjadą, tu jest w miarę bezpiecznie i wiesz, jest poza strefą. Różany Stok, tak? Różany Stok, To tak. znaczy, a wyślesz pineskę, Asia? Tak. No. Dzisiaj późnym popołudniem też 4 chłopaków poniżej 18 roku życia. Oni się skontaktowali z polskim UNHCR-em, że są po prostu w lesie, czują się bardzo źle, są wycieńczeni. Napisali po prostu, że bardzo proszą o pomoc, że umierają i ta informacja została po prostu przekazana jednostce w Nowym Dworze. Te osoby po prostu przestały odbierać też telefony później. Około godziny 21-22 już nie ma z nimi żadnego po prostu kontaktu. Także... No, Ale czy wiemy, czy Straż Graniczna do nich dotarła w ogóle? nie wiemy tego, czy Straż Graniczna do nich dotarła. Z tego, co wiemy, to z tego, co wiemy, dowiedzieliśmy się, że po prostu mogą tam już być bardzo długo, ponieważ z tego, co po prostu przekazywali informacje o skrajnym wycieńczeniu. Więc obserwując sytuację, która ma miejsce od ostatnich kilkunastu dni, każdy taki przypadek po prostu może się skończyć się śmiercią. I dlatego po prostu postanowiliśmy jakby jechać ich szukać. Nie znaleźliście ich. Nie znaleźliśmy ich i też ze względu na to, że po prostu przestali odbierać te telefony, co było dla nas po prostu bardzo dziwne. Ale to też jest tak, że jakby no sama droga po prostu do nich też jakby długo nam zajęła. No ale oni na pewno tam są. Czy też jest takie pojęcia, prawdopodobieństwo, że czy straż tam do nich są. dotarła i zabrała? Nie mamy pojęcia, czy tam są, nie mamy pojęcia, czy po prostu jest dokonany pushback kolejny, nie mamy pojęcia, czy są, czy ich tam nie ma. I myślę, że po prostu jeżeli UNHCR, trzeba tutaj zaznaczyć, że dzieci są objęte specjalną ochroną. To są osoby poniżej 18 roku życia, 4. UNHCR dostał ich dane, więc powinno być tak, że po prostu no, ta informacja, gdzie są, powinna zostać przekazana UNHCR-owi. Ostatnim razem kontaktowaliśmy się dosłownie jakiś czas temu i wiemy, że takie informacje po prostu oni nie mają. Ale czy my wiemy na pewno, że wie o nich Straż Graniczna? Czy na przykład dzwoniąc teraz do Straży Granicznej nie... Wiemy na pewno, że Straż Graniczna została o nich poinformowana. No to musimy w jakiś sposób uzyskać informacje, czy do nich dotarli, tak? Witamy w Straży Granicznej. Informujemy, że treść rozmowy może być rejestrowana. Jeżeli Państwo nie wyrażacie zgody na nagrywanie, proszę o przerwanie połączenia. Chciałem się zapytać, czy Państwo wiecie o 4 prawdopodobnie nastolatkach, o imigrantach, którzy gdzieś pojawili się w okolicach Nowego Dworu? Czy Państwo dotarliście do nich? Wie pan co, na chwilę obecną nie mogę udzielić panu jakichś informacji. Wszelkie pytania proszę kierować do rzecznika prasowego Podlaskiego Oddziału. No, o tej porze rzecznik prasowy nie odbierze, a pytanie jest tylko takie, czy jest w tym momencie jakaś pomoc udzielana tym chłopakom? Wie pan co, nie mogę panu więcej powiedzieć. Po prostu myślę, że ta informacja powinna być kierowana do rzecznika. Tak jak Ale ja do Pana mówię też jako obywatel, tak? Nawet gdyby Pan potraktował to jako zgłoszenie o tym, że ja do Pana dzwonię i mówię Panu, że gdzieś na terenie właśnie Nowego Dworu, w pobliżu Państwa, gdzieś przebywają właśnie 4
imigranci, tak, nastoletni. Czy państwo zareagujecie w tym temacie, czy państwo zareagowaliście? Wie pan co, tak jak panu powiedziałem, więcej nie mogę panu udzielić, po prostu rzecznik prasowy się wypowie na ten temat. Nie wiem, próbuje pan, może pan się dzisiaj dodzwoni. Mówi pan, że o tej porze mogę się dodzwonić, tak? No nie wiem, nie mam pojęcia, musi pan ewentualnie... A zwyczajnie tak po ludzku nie może pan powiedzieć, czy dotarliście i pomoc jest udzielana? Znaczy wie pan co, no mówię, ja nie jestem osobą tutaj, która może udzielać panu takich informacji, są osoby do tego odpowiednie, więc myślę, że na tym po prostu... Placówka Nowy Dwór, Nowy Szkodowy Pism. Dzień dobry. Ja dzwonię ze względu na to, że jestem zaniepokojona informacją, którą otrzymałam związaną z sytuacją 4 chłopców, którzy swoją lokalizację w Lasku przy Nowym Dworze wysłali do UNHCR Polska. Oni też Jak się pani nazywa? Katarzyna Czarnota. Oni też kontaktowali się... Jest, nie wiem, z prasy? Nie jestem z prasy, jestem po prostu bardzo zaniepokojona tą sytuacją ze względu na to, że moi znajomi pracujący po prostu w organizacjach pozarządowych poinformowali mnie o tym, więc chciałabym się zapytać, gdzie w tym momencie, czy po prostu ci chłopcy dzisiaj w nocy nie umrą, tak jak inne osoby, które codziennie umierają na pasie granicznym i Pani jest osobą prywatną, tak? Nie tak, jestem osobą prywatną, więc chcę się po prostu dowiedzieć. Czarnota, tak? Chcę się po prostu dowiedzieć, gdzie są te osoby i dlatego dzwonię na Straż Graniczną. Wie pani co, takie pytania można kierować do naszego rzecznika prasowego, podlaskiego oddziału w tym temacie. Pani rzecznik na pewno pani udzieli wszelkich informacji, mam nadzieję. Tak. Próbuje pani. Ale pan jest, rozumiem, że w placówce Straży Granicznej w Nowym Dworze, tak? Boże, tak. A czy może mi pan chociaż udzielić informacji, czy takie, czy te dzieci do was dotarły? Wie pani co, tak jak mówię, wszelkie informacje u rzecznika prasowego. Tyle mogę pani powiedzieć na chwilę obecną. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Jeżeli nie wiesz, czy masz iść sama szukać, to służby się zajmuje. Ale wierzysz święcie. Rzecznik nie odbiera. Bo właśnie nie jesteśmy w stanie żadnej od nich informacji Ja uważam, że oni tej informacji nie udzielą. Natomiast na pewno to, wiesz, jest też tak, że oni mają tego straszaka z powodu tych, wiesz, śmierci. Więc przypuszczasz, że jednak znaleźli ich? Że mogli to zrobić, wiesz, złapać, wziąć do straży i dać się trochę odcukać, ogrzać, a potem na przykład, wiesz, dzisiaj. Czyli już dzisiaj rano ich na przykład mogą wywieźć dalej, w zależności od stanu zdrowia, tak? No bo jednak też jest tak, że jak jest stan zdrowia taki zagrażający życiu, no to muszą coś zrobić. Nie mogą zostawić. No najgorsze by było właśnie, gdyby nikt do nich dzisiaj nie dotarł. Nic nie możemy zrobić. Po raz kolejny. Państwo z papieru górą. Cześć Piotrek, słuchaj, no już wszystko wiem. Dzisiaj po 10:00 potwierdziłam w Straży Granicznej, że mają ich, te dzieciaki są bezpieczne, to jest 3 chłopaków i 1 dziewczyna. Już wczoraj trafili do placówki Straży Granicznej, spędzili w niej noc, odpoczęli, a dzisiaj zaczynają się procedury. Także chyba zostaną tutaj.